Jako paleoartysta, można już chyba powiedzieć pełnoprawny, od lat fascynuje się światem, którego już nie ma. Światem wymarłych stworzeń, od maleńkich jaszczurek przez tarczogłowe płazy, dziwaczne gady ssakokształtne, aż po olbrzymie istoty, które kiedyś panowały nad całą planetą. Każde z nich było częścią większej opowieści. Skąd się wzięły? Jak wyglądał ich początek? Co sprawiło, że natura je stworzyła i dlaczego w końcu musiała się z nimi pożegnać? I może najważniejsze, jak to możliwe, że dziś, po milionach lat, potrafimy przypuszczać, jak wyglądały, jak żyły i jak zginęły? Na te pytania próbują odpowiedzieć nam ludzie, którzy z fragmentów kości i z odcisków w skale budują obraz prehistorycznego świata. I choć większość z nas myśli tu o pustyni Gobi czy Wielkim Kanionie, to właśnie tutaj, w Polsce, doszło do odkryć, które odbiły się echem w całym naukowym świecie. W tej serii zapraszam Was do ich świata. Opowiem o odkryciach, które zmieniły bieg historii paleontologii. Pokażę Wam, że czasem wystarczy rozejrzeć się wokół i najciekawsze, wielkie historie zaczynają się tuż pod naszymi stopami. Od lat badacze z różnych stron świata przeszukują bardziej lub mniej gościnne tereny w poszukiwaniu cennych sekretów ewolucji matki natury. Niektóre skamieniałości, które miałem okazję zobaczyć na własne oczy, są postrzegane jako prawdziwe ikony paleontologii. Żeby ułatwić sprawę dokładnych czasów, z jakich pochodzą odkopane fragmenty zwierząt i roślin, posługujemy się jednostkami czasu geologicznego. Dziś interesuje nas głównie era mezozoiczna, dzielona na 3 okresy: Trias, Jura oraz Kreta. Początek dinozaurów przypada na środkową część lub koniec Triasu i w osadach właśnie tego wieku należy szukać szczątków, pierwszych z nich. Ale jak określić wiek znalezisk? Wiecie, to klasyczne pytanie. Bezwzględny wiek uzyskujemy przy pomocy badań radioaktywnych pierwiastków, porównaniach ze znaleziskami odkrytymi wcześniej i przede wszystkim datujemy stanowiska na podstawie zarodników roślin i odnajdywaniu m.in. małych skorupiaków, które są charakterystyczne dla danej warstwy geologicznej. Datowanie warstwy wyższej pozwala uzyskać górną granicę wieku, a wszystko, co jest głębiej, jest po prostu starsze. Odkrycia najwcześniejszych form są w stanie najlepiej ukazać nam ich początki oraz odpowiedzieć na pytania, jak te jaszczury osiągnęły tak ogromny sukces. Już w czasach zaraz po I wojnie światowej geolodzy Jan Czarnocki i Jan Samsonowicz wykazali, że na terenie Gór Świętokrzyskich występują osady prehistorycznych koryt rzecznych, bagnisk i jezior. Co w tym nadzwyczajnego? Otóż były to pierwsze dowody na to, że w czasach ery mezozoicznej nasz kraj jednak nie był w pełni pokryty morzem. I tu w połowie XX wieku zjawia się Władysław Karaszewski. Odsłonięcie formacji przysuskiej w glinianym lesie to było pierwsze miejsce, gdzie w Polsce odkryto ślady dinozaurów. Uczynił tego docent Władysław Karaszewski z Państwowego Instytutu Geologicznego, który wizytował w ramach pracy w Instytucie Wiercenia. Wizytując Wiercenie, zobaczył chłopski łomik, małe odsłonięcie piaskowców, zajrzał tam i znalazł ślady dinozaurów. Nauka wówczas nie za bardzo rozumiała to znalezisko jeszcze, ponieważ obowiązywał paradygmat, że cały obszar Polski w czasach dinozaurów był pokryty morzem. Liczne przesłanki geologiczne sugerowały też, że znajdują się w Polsce rejony, gdzie skały triasowe i jurajskie nie zostały przykryte młodszymi osadami. Gdzie są te miejsca? Trias to okres przełomowy w ewolucji życia na Ziemi. Czas po największym masowym wymieraniu w historii oraz epoka pojawienia się pierwszych dinozaurów i krokodylomorfów.
Małopolska, a zwłaszcza Górny Śląsk i Opolszczyzna dostarczają nam unikatowych danych paleontologicznych właśnie z tamtego okresu. Pierwsze informacje o obecności kości kopalnych w Krasiejowie pojawiły się w latach 70. w związku z eksploatacją gliny ilastej przez lokalną cegielnię. Początkowo były to znaleziska przypadkowe, a ich znaczenie nie zostało w pełni zrozumiane. Pracownicy cegielni informowali o fragmentach kości, ale dopiero w latach 80. podjęto pierwsze próby ich systematycznego dokumentowania. Pierwsze znaleziska pochodzą od amatorów i młodych badaczy, którzy jako pionierzy przekazali pierwsze kości z wyrobiska paleontologom. Profesor Jerzy Dzik z Instytutu Paleobiologii PAN podjął badania nad skamieniałościami. Początkowo ich pochodzenie i wiek geologiczny budziły kontrowersje, jednak szybko okazało się, że mamy tu do czynienia z jednym z najbogatszych stanowisk triasowych w Europie. Pierwszym kręgowcem, który w ogóle trafił do Instytutu Paleobiologii, to był fragment szkieletu fitozaura. Historia była taka, że mniej więcej w 1992 roku profesor Dzik ze swoim magistrantem Andrzejem Kaimem byli w Strzelcach Opolskich i zbierali środkowo-triasowe ramienionogi. I przypadkowo spotkali się z Robertem Niedźwieckim, specjalistą od rekinów z Wrocławia, który powiedział im, że słyszał o tym, że w Krasiejowie kolekcjonerzy znajdują skamieniałości i że to jest czynna kopalnia. Profesor Dzik od razu ze swoim magistrantem tam pojechali i tak się w zasadzie zaczęły wykopaliska prowadzone przez Instytut Paleobiologii. Wcześniej tam skamieniałości zbierali najpierw oczywiście robotnicy, którzy widzieli, że na taśmie po prostu opowiadali mi o tym, że widzieli, jak koparka pracowała z taką tarczą, ona nabierała te skamieniałości, później na taśmie one jechały i znajdowali. Też je znajdował licealista, który mieszkał w Krasiejowie, Krzysztof Spałek, ale jakoś nie znalazły się osoby, które by to jakoś dalej pociągnęły i dopiero rzeczywiście profesor Dzik później wydobył i opracował te skamieniałości z Krasiejowa. Pierwsza czaszka odnaleziona przez Jerzego Dzika w 1993 roku była zachowana niemal kompletnie. Jej analiza oraz późniejsze systematyczne rewizje pozwoliły zidentyfikować zwierzę jako fitozaura z grupy parazuchów. W kolejnych latach wykopaliska prowadzone przez zespół PAN oraz studentów Uniwersytetu Opolskiego i Warszawskiego ujawniły dziesiątki kolejnych szczątków fitozaurów, w tym żuchwy, kręgi, osteodermy oraz elementy kończyn. Zwierzęta te występowały licznie w dolnym, wilgotnym poziomie osadów fluwialnych, wskazującym na podmokłe, lagunowe środowisko z bujną fauną wodną. Długo się zastanawiałem, czy w ogóle wrzucać filmy z powstawania prac na iPadzie. Nie ma tu ujęć ze studia, nie widać jak nakładam farby albo jak męczę się ze światłem, ale lubię to robić i mogę to robić wszędzie. Ciężko byłoby wszędzie taszczyć swoje 2-metrowe płótno i farby, a tutaj jesteś na wczasach, rodzinka idzie spać, a ty siadasz z iPadem, włączasz Procreate i dajesz sobie chwilę spokoju. Proces, w którym nic się nie ukryje. Chaotyczny i taki niepewny. Czasem przypomina po prostu sprzątanie bałaganu, ale mojego bałaganu. Błotniste jezioro, środowisko przypominające dzisiejsze pustkowia Australii. Krajobraz w tle dużo bardziej charakterystyczny dla Krasiejowa niż w moim poprzednim obrazie. Parazuchus stoi w wodzie po kolana, nagle podnosząc pysk w fazie skupienia, jakby wypatrywał łupu albo po prostu wygrzewał się w słońcu. Możecie zauważyć, że na początku chciałem przedstawić go z jakąś ofiarą w pysku, ale stwierdziłem, że będzie to zbyt dosłowne. Usunąłem też to drzewo w tle bliższe pierwszego planu. Czasem po prostu im czegoś mniej, tym lepiej. Cień i światło są stonowane. Nie chcę dramatyzmu, chcę raczej atmosferę zachodu słońca nad jeziorem. Parazuchus był jednym z największych drapieżników Krasiejowa. Dorastał nawet do 4 metrów długości. Ciało było masywne, pokryte kostnym pancerzem zbudowanym z osteoderm.
czaszka wydłużona, spłaszczona, zakończona wąskim pyskiem, przypominającym współczesne gawiale. Charakterystyczną cechą była lokalizacja nozdrzy. Były przesunięte na szczyt czaszki, tuż przed oczodołami, co pozwalało mu oddychać, wynurzając tylko czubek głowy z wody, a zarazem sprawiało, że gość był, lekko mówiąc, niefotogeniczny. Zęby stożkowate, zakrzywione do tyłu, przystosowane do chwytania i utrzymywania śliskich ofiar, głównie ryb i płazów. Masywne kończyny świadczą o zdolności poruszania się zarówno w wodzie, jak i po lądzie, chociaż zapewne po lądzie poruszał się dość niezgrabnie. Zajmował niszę podobną do dzisiejszych krokodyli. Był zasadzającym się drapieżnikiem. Czaił się przy brzegu, atakując ryby, płazy, a nawet mniejsze archozaury. Wykazywał silne przystosowania do życia w wodzie, od anatomii czaszki po budowę kończyn i pancerza. Skóra. Wzór oparty na delikatnym połączeniu szaro-oliwkowych tonów z zielonkawymi refleksami. Chcę, aby tło i podłoże odgrywało tu główną rolę, jeśli chodzi o oświetlenie i refleksy na ciele. Zresztą przejrzałem wystarczająco dużo zdjęć krokodyli, aby lepiej zrozumieć, które elementy ciała powinny błyszczeć bardziej. Fitozaury, choć przypominały właśnie krokodyle, nie były z nimi blisko spokrewnione. To jest właśnie przykład konwergencji ewolucyjnej. Parazuchus należy do rzędu fitozaurów, który wyginął pod koniec Triasu i nie pozostawił potomków. Widzicie? Na pierwszy rzut oka przodek krokodyli i nagle bang. Nie. Krasiowskie znaleziska są jednymi z najlepiej zachowanych fitozaurów w Europie i pozwalają lepiej zrozumieć różnorodność archozaurów w późnym Triasie. Szczególna wartość naukowa znalezisk wynika z ich kompletności. Czaszki i szkielety, które pozwalają rekonstruować pełną morfologię zwierzęcia i porównywać go z innymi fitozaurami z Europy, Indii i Ameryki Północnej. Co dość ciekawe, dawniej krasiowski fitozaur był przypisywany do rodzaju Paleorinus, uznawanego za bazalnego przedstawiciela fitozaurów. Jednak rewizje taksonomiczne w 2013 i 2016 roku zasugerowały, że europejskie i indyjskie okazy bardziej odpowiadają diagnozie Parazuchus, co skłoniło niektórych autorów do reidentyfikacji materiału z Krasiowa. Choć oficjalna reklasyfikacja nie została jeszcze w pełni zatwierdzona, wielu badaczy uznaje krasiowskiego fitozaura za przedstawiciela Parazuchus, bazując na szczegółowej budowie czaszki, uzębienia oraz ułożeniu nozdrzy. Jego odkrycie w Krasiejowie było kluczowym elementem w historii polskiej paleontologii. Ten prehistoryczny drapieżnik zasiedlający brzegi zbiorników wodnych 230 milionów lat temu to jeden z najlepiej poznanych fitozaurów Europy. Jego znalezisko zapoczątkowało eksplorację jednego z najważniejszych stanowisk triasowych na świecie, dostarczając danych o środowisku, ewolucji i ekosystemach, które istniały u progu ery dinozaurów. Tak więc, proszę Państwa, Parazuchus, 32 godziny w Procreate oraz 23 866 pociągnięć pędzlem. Analiza rozmieszczenia szczątków w Krasiejowie sugeruje, że parazuchy gromadziły się w jednym rejonie zbiornika wodnego, a ich szczątki są często przemieszane z pozostałościami dużych płazów, które mogły stanowić ich ofiary. Jakie to płazy? Do Krasiejowa trafiłem dzięki profesorowi Dzikowi. U niego zgłosiłem się, żeby robić pracę magisterską na temat płazów z Triasu, właśnie z Krasiejowa. I na początku dostałem taki fragment czaszki, którego nie szkoda było dać początkującemu studentowi. No i myślę, że całkiem nieźle sobie poradziłem z wyjęciem ze skały tego fragmentu. Okazało się, że to była czaszka metopozaura. Metopozaury to były płazy, które żyły głównie w wodzie.
miały bardzo grube, masywne kości pasa barkowego, które umożliwiały im jakby dłuższe przebywanie pod wodą, pomagały im nurkować. Pamiętajmy, że one miały płuca pełne powietrza. Miały też bardzo powiększone odpowiedniki naszych stóp i dłoni, które służyły jako płetwy. Ale też znaleźliśmy w Krasiejowie kawałek ogona i to jest dosyć wyjątkowe znalezisko, gdzie były zachowane wszystkie kręgi w takiej pozycji przyżyciowej i można było zobaczyć, że ten ogon to była płetwa tak naprawdę ogonowa. Prawdopodobnie metopozaur jak płynął, to gdzieś tam ją machał i w ten sposób ta płetwa napędzała tego zwierzaka. Metopozaury miały doskonale rozwinięte na czaszce kanały linii bocznej. To jest taki zmysł, który pomaga rybom wykrywać ruchy wody i prawdopodobnie gdzieś tam czaiły się przy dnie i w mętnej wodzie, wykrywały za pomocą tego zmysłu ofiary swoje, a dodatkowo oczy umieszczone bardzo nietypowo jak na tą grupę płazów, umieszczone z przodu czaszki, tuż przy jej krawędziach, prawdopodobnie w tej mętnej wodzie pomagały im lepiej dostrzegać swoje ofiary. Od 2,5 do 3 metrów długości, z czego 1/3 długości ciała stanowiła czaszka. Metopozaur miał masywną i spłaszczoną głowę, szerokie szczęki z igłowatymi zębami dostosowanymi do skutecznego chwytania ryb. Ciało przystosowane do życia wodnego. Drobne i słabe kończyny prawdopodobnie służyły jako płetwy, a szkielet sugeruje symetryczne ruchy podczas pływania wśród przydennej roślinności. W wodzie obficie występowały glony, szczególnie ramienice, których skamieniałości wskazują na słodkowodne, alkaliczne środowisko osadowe. Na dnie rosły wodne algi wapienne związane z terenami mulistymi. W otoczeniu jeziora rozwijały się rośliny naczyniowe, duże skrzypy z rodzaju neokalamitów, które podczas pory deszczowej były częściowo zalewane pod wodę. I właśnie taką scenę sobie tu wyobraziłem. 2 metopozaury plądrujące dno jeziora gdzieś pomiędzy roślinnością późnotriasowego Krasiejowa. Metopozaury były głównie zwierzętami dennymi, żyły w płytkich sezonowych zbiornikach wodnych. Analizy mikroanatomii kości, czyli analizy pęcherzów i warstw wzrostu, wskazują, że dostosowywały wzrost do rytmu pór roku. Intensywny w mokrej, spowolniony w suchej, co przejawiało się w certach obecnych w kościach. Unikalne jest to, że podczas drastycznego wysuszenia metopozaur zakopywał się w mule i zapadał w stan uśpienia, co zostało potwierdzone przez badania histologiczne. Krasiejowski metopozaur jest jaskrawym przykładem lokalnej ewolucji wczesnotriasowej Europy. Pokrewne mu gatunki występowały też w Niemczech, we Włoszech i w Portugalii, lecz ten z Krasiejowa dostarczył najbardziej kompletnych szkieletów. Tą pracę wykonałem dla Uniwersytetu Śląskiego. Została wykorzystana w prezentacji na temat rozmnażania różnych wymarłych form życia. Choć szczątki związane bezpośrednio z reprodukcją, czyli jaja i młode, nie wyszły jeszcze na światło dzienne, przypisuje się im typowe dla temnospondyli składanie dużych ilości jaj w wodzie, wzrost larwalny w formie kijanek, później metamorfoza w dorosłą formę. Kolonijne występowanie w płytkich kałużach sugeruje rozmnażanie masowe, a to, co maluję tutaj, te małe bańki z kropkami w środku na powierzchni zatopionych podstaw wielkich drzew to jajeczka. Dorosłe samice składały duże skupiska jaj w płytkich wodach, zabezpieczając przyszłe pokolenie metopozaurów. Larwy rozwijały się w formie kijanek, oddychając skrzydłami, po czym przechodziły kompletną metamorfozę z wody na ląd, poprzez rozwój płuc i kończyn, aż do dorosłego giganta, który zniknął razem z ostatnimi porami deszczowymi późnego triasu. Prace terenowe z roku na rok przynosiły kolejne znaleziska, a równolegle rosło zainteresowanie lokalnej społeczności. Pojawiały się pytania,
Co oni właściwie tu robią? Co oni tam znajdują? Co tu się dzieje? I najważniejsze, czy my też możemy to zobaczyć? Potrzebna była forma, która przemówi do wyobraźni. Taki most między światem prehistorycznym a współczesnym widzem. W 2004 roku samorząd gminy Ozimek oraz instytucje naukowe nawiązały współpracę z prywatnym inwestorem, stowarzyszeniem Delta, które miało już doświadczenie w tworzeniu edukacyjnych parków tematycznych. I tak zrodziła się koncepcja parku edukacyjno-rozrywkowego, którego sercem będzie żywa opowieść o prehistorii. Skierowana nie tylko do naukowców, ale przede wszystkim do rodzin, szkół, turystów i wszystkich, którzy chcieli stanąć oko w oko z wymarłymi formami życia. Rozpoczęto prace adaptacyjne terenu, budowę infrastruktury, ścieżek edukacyjnych, ekspozycji plenerowych oraz pawilonu paleontologicznego, który miał połączyć funkcje muzeum i ochrony dalej czynnego stanowiska. W 2005 w cieniu fitozaurów i metopozaurów spod powierzchni osadów krasiowskich wyłoniła się kolejna, równie zagadkowa istota. Oprócz metopozaurów, które miały te krasiejowskie jakieś 2,5-3 metry długości, wiadomo z innych części świata, że z Maroka na przykład, że były znacznie większe, można je oglądać w Paryżu, w Muzeum Historii Naturalnej. W Krasiejowie żyły też cyklotozaury. Cyklotozaury to były dużo większe drapieżniki. Wydaje się, że bardziej związane ze środowiskiem lądowym, być może gdzieś tam na brzegu czatowały na zwierzęta przychodzące do wodopoju. I cyklotozaur miał też zupełnie inaczej zbudowaną żuchwę niż metopozaur. Wiemy, że u metopozaura tutaj to połączenie ramion żuchwy lewego i prawego było elastyczne, natomiast u cyklotozaura one były bardzo mocno zrośnięte, co też jakby sugeruje, że to zwierzę jadło trochę inny pokarm, być może bardziej masywny, bardziej taki wyrywający się gdzieś właśnie, tak jak krokodyle polują na brzegu rzeki. Może na początku warto zaznaczyć tutaj te wyraźne różnice pomiędzy cyklotozaurem a omawianym wcześniej metopozaurem. Ludzie średnio obeznani w temacie chyba raczej nie odróżniliby tych dwóch bestii. Oba były płaskimi miksami krokodyli z żabami, tak zwanymi temnospondylami. Wymarłą grupą płazów, które dominowały w ekosystemach słodkowodnych późnego paleozoiku i wczesnego mezozoiku. Ale podczas gdy metopozaur był szerokoczaszkowym, płasko zbudowanym i wyglądającym na takiego leniwego padlinożercę, cyklotozaur reprezentował zupełnie inną strategię przetrwania. Ukazałem go w chwili, gdy wynurza się z wody, chwytając swą potężną paszczą małego gada. To znaczy, zobaczycie to dopiero później, bo zaczynamy oczywiście od ogółów. Woda, tło rozmyte, dające nam do zrozumienia, że jesteśmy blisko brzegu, schowanego gdzieś pomiędzy piaszczystymi hałdami. Tak więc, jak to bywa przy zwierzakach wynurzających się z wody, cyklotozaur musi być mokry, błyszczący, niemal lśniący od tej wody, którą rozbryzguje też dookoła. Wydobywa się gdzieś z dna mulistej rzeki lub jakiegoś malutkiego jeziorka. Jego sylwetka ma być taka jakby monumentalna, czaszka wielka, wydłużona, niemal brutalnie prosta w swojej formie. Oczy wysoko, skierowane ku górze, czyli nie zobaczycie ich tu. Zgodnie z paleontologicznymi rekonstrukcjami patrzące zawsze ponad powierzchnię wody. Kolorystyka obrazu jest stonowana, naturalistyczna. Utrzymałem całość w gamie ziemistych brązów, grafitów i zgaszonych zieleni, przełamanych jasnym światłem odbitym na wilgotnej skórze. No i ta skóra, przypominająca współczesnego płaza, albo taką, no wiecie, żabę, chropowata, mokra, miejscami lśniąca. W tle miękkie, rozmyte światło poranka albo wieczoru z szaro-brązowym lądem i płytką wodą o mulistym dnie. Taka scena mogła się rozegrać, zwłaszcza gdy poziom wody w Krasiejowie opadał. Gdybyśmy żyli w tamtych czasach i spacerowali gdzieś nad jeziorkiem,
Wystarczyłby jeden krok w nieodpowiednim miejscu. Często, kiedy maluję temnospondyle, wyobrażam sobie te wielkie cielska zanurzone w płytkiej wodzie, czyhające na jakiegoś pechowego spacerowicza, który postanowi się napić. Drapieżnik właśnie chwycił swoją ofiarę, która jeszcze się szarpie. Prawdopodobnie to prymitywny archosauromorf, może jakiś przedstawiciel rodziny drepanozaurów, albo młody przedstawiciel innego gatunku. Obojętne. Celowo pozostawiłem go nieco niedookreślonym, aby nie zamykać interpretacji i pokazać ogólną dynamikę ekosystemu. Po prostu drapieżnik i ofiara. W momencie, kiedy łapa cyklotozaura jeszcze styka się z powierzchnią wody, uderzenia kończyn wzbijają krople dookoła, co też tworzy ruch i dramatyzm. Całość akcji dzieje się blisko powierzchni, niemal tak jakbyśmy byli zanurzeni w tej samej wodzie razem z nimi. Całość zakomponowana została w niskim horyzoncie, by oddać monumentalność samego zwierzęcia i zmusić widza do niemal podświadomego spojrzenia w górę. Uwielbiam ten efekt. Uświadczycie go w sumie w większości moich prac. Właśnie to nadaje tym zwierzętom dużo więcej takiej majestatyczności. Podkreśla elementy scen i buduje u was to uczucie, na którym mi zależy, kiedy widzicie moje prace. Tak więc powitajcie cyklotozaura 230 milionów lat temu. Obraz zyskał niemałe uznanie. Do dzisiejszego dnia ma jakieś 300 000 odsłon, a jeśli chodzi o odczucia odbiorców obrazu, na jakich mi właśnie zależało, to mogę śmiało powiedzieć mission complete. Takim gadem, który chyba rozsławił Krasiejów najbardziej, jest Silezaur. To w ogóle jest ciekawa historia, bo najpierw profesor Dzik znalazł jeden kręg. Ten kręg miał bardzo ciekawą jedną cechę, to był kręg krzyżowy, czyli łączył kręgosłup z miednicą. I tam widać było, że żebro tego, żebro krzyżowe było pionowo ustawione. I takie żebro w zasadzie występują tylko u dinozaurów. Więc profesor Dzik zasugerował, że to może być dinozaur. No ale w Polsce, w Karniku, dinozaur to w ogóle się wszystkim w głowie nie mieściło. Więc pierwsza publikacja na ten temat nie została przyjęta w polskim czasopiśmie Acta Paleontologia Polonica, tylko profesor musiał ją wysłać do amerykańskiego czasopisma. No ale to była sugestia, że rzeczywiście w Krasiejowie są pradinozaury, dinozaury i to dodawało nam motywacji, żeby tam rzeczywiście dalej poszukiwać. I później już się sprawy potoczyły bardzo szybko. W 2000 roku, gdy kopaliśmy w dolnym poziomie kościonośnym, ktoś przypadkowo znalazł na skarpie właśnie kości wyglądające na małego gada, być może dinozaura, i zaczęliśmy szukać i od razu znaleźliśmy najpierw kończynę tylną z całą stopą, z bardzo charakterystycznym połączeniem tutaj sugerującym, że to już jest typowa linia dinozaurowa. Później okazało się, że wyszły dwa kompletne szkielety i profesor Dzik w 2003 rzeczywiście opisał już całego silezaura, w zasadzie wszystkie kości, jeszcze nie nazywając rodziny, bo to zupełnie było coś w zasadzie nieporównywalnego do niczego na świecie. Nazwał Silezaurus opolensis i było wiadomo, że to było zwierzę szybko biegające, roślinożerne, raczej niewielkie, tak 1,5 metra wysokości, ale z linii dinozaurowej na pewno. I profesor Dzik przedstawił wtedy takie 3 hipotezy. Jedna z nich mówiła, że być może jest to najstarszy przedstawiciel dinozaurów ptasio-miedniczych. I w zasadzie później jego doktorant Rafał Piechowski opisał bardzo już szczegółowo, dokładnie cały szkielet, kręgosłup. Wspólnie z Mateuszem Talandą opisali mięśnie, czaszka została jakoś tak dogłębnie zrekonstruowana. Natomiast to, co jest ciekawe, że inni badacze, jak zobaczyli tą publikację na temat Silezaura, tą pierwszą profesora Dzika, zobaczyli, że oni mają u siebie w szufladach pojedyncze elementy bardzo podobne do tego zwierzaka.
I nagle się pojawiły silezaury z Ameryki Północnej, z Ameryki Południowej, z Afryki i to już powstała rodzina Silezauridae i cały czas są dyskusje wśród paleontologów, czy to byli przodkowie dinozaurów ptasiomiedniczych, czy to była jakaś taka boczna linia dinozaurów, z której nie powstały żadne inne dinozaury, ale już rzeczywiście związana bardzo mocno z dinozaurami. Mi osobiście najbardziej się podoba ta koncepcja, że to rzeczywiście jest jeden z najstarszych przedstawicieli dinozaurów ptasiomiedniczych. Kiedy maluję, zazwyczaj jestem sam. Często powtarzam, że to nie ja tworzę moje prace, tylko moje słuchawki. Odkąd pamiętam, muzyka otwierała mi drzwi do każdej z moich prac. W 2001 roku Muzeum Ewolucji zwróciło się z prośbą wykonania wystawy na temat krasiejowskich znalezisk do Marty Schubert. Jeśli byliście w jakimkolwiek muzeum na terenie Polski, na pewno widzieliście jej pracę. Z Martą mam kontakt już kilka lat i wiecie, co jest najwspanialsze? Że czasem wystarczy zamienić z kimś dosłownie kilka zdań i wiesz, że nie musisz mu tłumaczyć procesu powstawania swoich prac. Marta nie kolekcjonuje twardych danych, nie pamięta dat, ale kiedy zadałem jej pytanie dotyczące wystawy na temat Krasiejowa, jedyne co mogła sobie przypomnieć to euforię i taką autentyczną, dziecięcą radość z każdego nowego zwierzęcia wyciąganego z krasiejowskiego wyrobiska i ból w brzuchu, gdy uświadamiała sobie, jak wiele z tych skarbów przepadło, gdy kopalnia jeszcze pracowała. Nie pamięta, ile czasu zajęło jej rzeźbienie np. silezaurów. Pamięta natomiast filmy, które leciały w tle. Później to już była Duna. Cały wszechświat przesłuchany w formie audiobooków w tle wielkich kości. Wystawa powstawała od 2001 roku w 2 etapach. Najpierw diorama wodna, fitozaur ścigający metopozaury, później diorama lądowa. Modele powstawały równolegle z odkryciami, gdy tylko naukowcy, profesor Dzik i Tomasz Sulej, publikowali kolejne rysunki i rekonstrukcje, Marta przenosiła je w trójwymiar. Chociaż jej rzeźby były anatomicznie wierne, to jednak wiele z nich nosiło znamiona domysłu i później, po latach, niektóre z jej zwierząt wracały do niej. Dosłownie, trafiały z powrotem do pracowni, bo znaleziono nowe fragmenty, nowe kości, które po prostu wymuszały zmiany oraz aktualizację rzeźb, a Marta zawsze to szanowała. Ja zaczynam od szkicu, Marta od projektu makiety wykonanej plasteliną i potem po kolei powstawały duże modele, każdy z nich z niewyobrażalną dbałością o szczegóły. Ile powstawały? Nie wiem. W każdym razie, jeśli kiedykolwiek zobaczycie któryś z nich na żywo, możecie być pewni, że to był kawał dobrze spędzonej imprezy. Wielką niespodzianką wykopalisk w Krasiejowie było znalezisko gada drapieżnego. To było tak, że my wiedzieliśmy, że kości są w 2 poziomach już w 2001 roku, czyli jest poziom jeziorny na dole i poziom rzeczny na górze. I w obu tych miejscach prowadziliśmy wykopaliska, studenci przekopywali sukcesywnie te warstwy. Natomiast któregoś razu studenci po drodze, czy w czasie przerwy, czy w drodze z jednej warstwy do drugiej, krzyknęli, że coś jest w ścianie. I rzeczywiście okazało się, że znaleźli w zupełnie nowym miejscu nagromadzenie kości, no niedużego, ale bardzo ciekawego gada. Gdy je wypreparowaliśmy, okazało się, że to jest gad drapieżny z dosyć prymitywnej linii gadów drapieżnych rauizuchów. To były zwierzęta, które chodziły na 4 kończynach. Troszkę mi przypominają takiego trybem życia tygrysa. Były na pewno bardzo drapieżne. Ich czaszki przypominały czaszki drapieżnych dinozaurów. Niektórzy jak widzą czaszkę polonozucha, bo tak go w końcu nazwaliśmy, widzą czaszkę T-Rexa i rzeczywiście kształt taki bardzo ogólny jest podobny. Oczywiście w szczegółach tam jest cała masa różnic. I to, co najważniejsze, co różni rauizuchy od dinozaurów, to budowa stawu piętowego. Otóż rauizuchy były bliżej spokrewnione z krokodylami i
ustawiały stopy tak ukośnie, kończyny nie były podciągnięte pod tułów i ta rotacja stopy, czyli jakby możliwość obracania się stopy we wszystkich kierunków u nich była bardzo rozwinięta. U dinozaurów w zasadzie w większości stopa pracuje tylko w jednej płaszczyźnie, powiedzmy przód do przodu, w dół, tak jak u zwierząt biegających szybko. Rauisuchy raczej poruszały się wolniej. I polonozuch no nie był duży, jakieś 2,5-3 metry długości, natomiast jego bliźniak, no może nie bliźniak, ale bardzo bliski krewniak ze Stanów Zjednoczonych, postozuch, osiągał 6 metrów długości i prawdopodobnie w Krasiejowie, ja przypuszczam, że też mogły żyć takie duże osobniki, ale ich do tej pory nie znaleźliśmy i konieczne są dalsze prace, żeby je znaleźć. Czaszka, w tym dobrze zachowana kość szczękowa, fragmenty żuchwy, a także kręgi szyjne i ogonowe oraz osteodermy. Szczątki zostały odkryte w warstwach mułowców w latach 90., a ich analiza rozpoczęła się intensywnie od początku XXI wieku. Uznano, że szczątki wydobyte w latach 90. nie mogą być przypisane znanym wcześniej gatunkom. W 2009 ze względu na wyraźnie odrębne cechy morfologiczne utworzono nowy rodzaj. Stłumione, zimne tonacje dominują odcienie szarości, granatu i czerni, co podkreśla atmosferę niepokoju i tajemniczości. Światło miękkie, rozproszone, przypominające pochmurny dzień tuż przed burzą, co jeszcze bardziej wzmacnia tą dramaturgię sceny. Prehistoryczny drapieżnik przedstawiony w pozycji czatowania lub skradania się wśród surowego, wulkanicznego krajobrazu. Zależało mi na oddaniu napięcia, jakie towarzyszyło życiu tych zwierząt. Walki o przetrwanie, polowania, ciągłej czujności. To był świat, w którym nawet taki gagatek jak ten nie mógł czuć się w pełni bezpieczny. Zresztą sam pomyśl, spójrz na ten obraz, przenieś się tam na chwilę. Pogoda łamie się, dzień powoli zanika. Pojawia się mgła, by niebawem zakończyła się pora sucha, a deszcze zaczęły padać miesiącami. Stoisz po kolana w mule na brzegu jakiejś szerokiej, powoli płynącej rzeki. Powietrze gęste, duszne i pachnie gnijącą roślinnością. W oddali słyszysz ochrypłe skrzeki płazów, chlupot ryb i złowrogą ciszę. Tą samą, podejrzaną, która poprzedza każdy atak w świecie drapieżników. Jedyne co masz ze sobą to swoje zmysły, ale one zawiodą cię szybciej niż myślisz. Polonozuch. Duży lądowy drapieżnik należący do grupy rajzuchów. Bliżej spokrewnionych z dzisiejszymi krokodylami niż z dinozaurami. Długość jego ciała szacuje się na nawet 5 metrów, co czyni go największym drapieżnikiem w ekosystemie krasiowskim. Porusza się nisko, przy ziemi, wykorzystując każdą nierówność terenu. Każdy cień rzucany przez nieliczne, paprocie drzewiaste i kalamitowe skrzypy. Jego ciało pokrywają pancerne osteodermy, lśniące wilgocią w półmroku. Gdyby istniała wtedy trawa, nie zobaczyłbyś go nawet na kilka metrów, ale i bez niej jesteś bez szans. Podnosi głowę. Jego oczy, osadzone głęboko w czaszce, wychwytują twój ruch. Czaszka masywna i wysoka, a jej szczęki uzbrojone w silnie zakorzenione, stożkowate zęby, prawdopodobnie ząbkowane. Budowa kości szczękowej sugeruje, że był to łowca polujący metodą szybkiego ataku, a nie padlinożerca. Mógłby zaatakować cię z zaskoczenia, ale nie musi. Wie, że jesteś słabszy, powolny i nieprzystosowany. W jednej chwili rusza. To jedyne, co zbliża się do ciebie na tym pustkowiu. Prawie 6-metrowe cielsko. Jego tylne kończyny, ustawione pionowo pod ciałem, jak u dinozaurów, napędzają go z siłą, której nawet nie potrafisz sobie wyobrazić. Układ kończyn wskazuje na pionowe ustawienie nóg pod tułowiem, co stanowiło adaptację do aktywnego trybu życia i pozwalało na efektywne poruszanie się na lądzie, więc coraz głośniej słyszysz uderzanie tych stóp o podłoże. Kręgi ogonowe i obecność osteoderm potwierdzają silny, muskularny ogon, który mógł odgrywać rolę zarówno w równowadze ciała, jak i w ewentualnym ataku lub obronie. Nie gryzie od razu. Wbija przednią kończynę w twój bok. Przewraca się na wilgotną ziemię i dopiero wtedy szczęki zaciskają się z trzaskiem na twojej klatce piersiowej. Te długie zęby są idealne do przebijania żeber i chwytania ciał zdobyczy, które potem szarpał na części.
rajzuchy, szczytowe drapieżniki epoki, które rządziły długo przed pojawieniem się dinozaurów. Ich anatomię ukształtowała czysta funkcjonalność. Polonozuch nie miał naturalnych wrogów. To on był wrogiem. Wyobrażenie takiej sceny pozwala nam lepiej zrozumieć realia życia w Triasie. Świata pełnego zagrożeń, w którym ewolucja stworzyła formy życia, które z pewnością były przerażająco skuteczne. W czerwcu 2010 roku Krasiejowski Jura Park został w końcu otwarty. Wybuchła bomba medialna i turystyczna. Wydarzenie okazało się przełomowe dla popularyzacji paleontologii w Polsce. Park pokazał, że nauka, nawet tak specjalistyczna jak badanie skamieniałości, może być inspirująca, zrozumiała i atrakcyjna dla szerokiej publiczności, o ile zostanie przedstawiona w odpowiednim kontekście i z szacunkiem dla faktów. Wraz z otwarciem Jura Parku uruchomiono m.in. ścieżkę dydaktyczną, na której modele dinozaurów i innych prehistorycznych stworzeń znalazły w końcu swoje miejsce. Muzeum paleontologiczne, tunel czasu łączący historię Ziemi z efektami audiowizualnymi, pawilon edukacyjny, a także infrastrukturę rekreacyjno-edukacyjną dla rodzin z dziećmi. Obiekt zyskał reputację jednego z najbardziej innowacyjnych parków tematycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. W środowisku naukowym park został przyjęty jako przykład skutecznej popularyzacji nauki w społeczeństwie. Choć niektóre środowiska akademickie początkowo wyrażały obawy przed zbytnim komercjalizowaniem paleontologii, z czasem uznano, że park nie tylko nie dewaluuje wartości naukowej, ale wręcz wspiera edukację przez realny kontakt ze skamieniałościami i eksponatami. Obecność autentycznych wykopalisk na terenie parku i współpraca z naukowcami z Instytutu Paleobiologii PAN sprawiła, że edukacja odbywała się w ścisłej korelacji z aktualną wiedzą naukową. A wiedza naukowa cały czas była zgrabnie aktualizowana. W trakcie kolejnych sezonów wykopaliskowych okazało się, że wychodzą zupełnie nowe rzeczy, których się nie spodziewaliśmy. Takim wielką niespodzianką były niewielkie, płaskie zwierzęta, skorupiaki, przypominające dzisiejsze kraby, z zachowanymi skrzelami i z bardzo taką charakterystyczną falbanką w tylnej części ciała. Więc profesor Dzik, jak już zebrał odpowiednią dużą kolekcję tych okazów, nazwał je po prostu Opolanka decorosa. Wychodziły chrząszcze, ryby dwudyszne, dużo konchostraków, małże, wiele różnych też bezkręgowców. Ja się nimi nigdy nie zajmowałem, więc nie mogę za dużo o nich opowiedzieć. Rośliny też znajdowaliśmy, raczej takie odciski roślin. Natomiast któregoś razu, chyba w 2001 roku, studentka mnie bardzo zaskoczyła. Pamiętam, Kornelia, wtedy Staneczko, przyniosła kawałek skały wielkości czubka mojego kciuka i tam był na niej kompletny półcentymetrowy kręg gada o bardzo skomplikowanej budowie. To nie był młody osobnik, to był na pewno jakiś bardzo zaawansowany, niewielki gad. I ten kręg, od razu zauważyłem, że ma taką bardzo delikatną budowę, jest pusty w środku i to już sugerowało, że może jakieś zwierzę latające. Obejrzałem podobne kręgi w Londynie i rzeczywiście bardzo przypominały kręgi pterozaurów. No więc miałem nadzieję, że być może mamy pterozaura. Sprzed 230 milionów lat w zasadzie nie ma do tej pory żadnych pterozaurów, więc to była nadzieja, że mamy najstarszego na świecie pterozaura. I pamiętam jak dziś, jak studenci znaleźli kawałek kończyny z bardzo długimi, delikatnymi kośćmi pustymi w środku. No więc wtedy już byłem pewien, to jest skrzydło, mamy najstarszego pterozaura na świecie. Poleciałem do profesora Dzika: panie profesorze, super, mamy sensację, kolejne wielkie odkrycie, mamy najstarszego pterozaura. No i profesor Dzik z taką profesorską mądrością powiedział: panie Tomku, pan ma na razie kilka okazów, to za mało, żeby
z całą pewnością ogłosić światu, że mamy pterozaura. No i na szczęście miał rację. Rzeczywiście, jak już zebraliśmy chyba do 2015 roku zbieraliśmy te materiały, znaleźliśmy czaszki, prawie kompletny szkielet i jak profesor Dzik go wypreparował i zrekonstruował, okazało się, że to nie jest pterozaur, to jest zwierzę, które trochę przypomina Charopteryx, to jest gatunek takiego szybującego gada z Kirgizji i tam jest znany tylko jeden, no prawie kompletny szkielet z błoną lotną, więc wiedzieliśmy, że w zasadzie to jest zwierzę latające, ale jak żeśmy zrekonstruowali, to raczej budowa całego szkieletu sugerowała, że to było zwierzę szybujące, że on nie latał aktywnie, nie potrafił machać tymi skrzydłami, tylko po prostu szybował, tak jak palatucha czy lotokot. Wiele dzisiejszych kręgowców z bardzo różnych grup nabywa taką umiejętność. I rzeczywiście w 2016 roku opisaliśmy jako ozimek volans, czyli ozimek, bo gmina ozimek, a volans to znaczy latający. I teraz nasi młodsi koledzy dalsze prace badawcze nad ozimkiem prowadzą. Ten jegomość to fascynujący przykład morfologicznej innowacji w obrębie archozauromorfów. Znalezisko pochodzi z górno-triasowych osadów typu zbąszynek zawidów, datowanych na późny noryk, czyli jedno z najpóźniejszych pięter triasu. Formacja ta reprezentuje środowisko lądowe z obecnością jezior i bagien, co sprzyjało szybkiemu pogrzebaniu delikatnych szczątków zwierząt. Ozimek w deszczowej, nocnej scenerii. Przedstawiłem go zwisającego z gałęzi, sytuacja będąca potencjalnym momentem tuż przed szybowaniem. Nie taki statyczny eksponat, ale żywa istota, reagująca na otoczenie, sprawiająca wrażenie dynamicznej, zwinnej i przede wszystkim żywej. Z uwagi na to, że ozimek przez tą swoją długą szyję i patyczkowatą sylwetkę nie należy do najbardziej fotogenicznych zwierząt, postanowiłem przedstawić jego młodocianą wersję. U młodego osobnika proporcje szyi na pewno powinny być mniej wyolbrzymione, co ułatwia budowanie zrównoważonej kompozycji. Skórne błony lotne rozpięte między kończynami sugerują jego możliwe adaptacje do szybowania, a padający deszcz i ciemne oświetlenie wzmacniają wrażenie tajemniczości. Pomimo wygrzebania go w 2001 roku, został opisany dopiero w 2016 przez zespół kierowany przez Tomasza Suleja i Grzegorza Niedźwieckiego. Jego cechą charakterystyczną są niezwykle wydłużone kończyny, w szczególności tylne, oraz obecność błon lotnych, sugerowanych przez delikatne pręty kostne interpretowane jako podpory błon. Budowa anatomiczna przypomina w pewnych aspektach zarówno dzisiejsze jaszczurki, jak i wymarłe płazy, gady oraz współczesne ssaki przystosowane do lotu szybowcowego. Długa szyja mogła pełnić funkcję zmysłową, umożliwiając obserwację otoczenia bez konieczności przemieszczania całego ciała, co w środowisku drzewiastym mogło być sporą zaletą w unikaniu drapieżników. Choć brak nam bezpośrednich dowodów na obecność skórnych błon lotnych, kontekst szkieletowy oraz porównania z innymi taksonami, jak np. Charopteryx, wspierają hipotezę o zdolnościach szybowania. Potencjalnie mógł poruszać się w koronach drzew, wykorzystując wydłużone kończyny i błony do przemieszczania się między gałęziami. Jego delikatna, wydłużona budowa ciała i unikalne cechy anatomiczne do dziś czynią to zwierzę jedną z najbardziej niezwykłych form życia odkrytych w Polsce. Jeszcze 10 lat przed oficjalnym opisaniem ozimka w Krasiejowie został otwarty pawilon paleontologiczny. To jeden z nielicznych na świecie obiektów, który zabezpiecza i eksponuje skamieniałości w miejscu ich odkrycia. Wisząca stalowa platforma umożliwia nam poruszanie się ponad polem skamieniałości. Pod nogami przez szklaną posadzkę można dostrzec liczne czaszki, żebra, kręgi i inne kości.
No i tak patrząc się na to, często sobie rozkminiałem, ciekawe jak ten kawałek ziemi mógł wtedy wyglądać. No ale przecież mogę wam pokazać. Około 230 milionów lat temu Krasiejów nie przypominał dzisiejszej Opolszczyzny. Było tu ciepło, wilgotno, a teren pokrywały rozległe jeziora, mokradła i sieć meandrujących rzek. To był raj dla tych wszystkich gadów i płazów. No ale niestety żadna super historia nie trwa wiecznie i co jakiś czas natura pokazywała pazur. Zdarzały się susze, nagłe powodzie i inne katastrofy. Wtedy całe stada tych zwierząt ginęły. Ich ciała gromadziły się w osadach jeziornych, przykrywane kolejnymi warstwami mułu i iłu. Właśnie dzięki temu, po milionach lat, zachowały się w tak niesamowitym stanie. Ale czemu wszystkie w jednym miejscu? Cóż, możemy tu dyskutować na temat wielu czynników. Trzeba pamiętać, że Krasiejów w późnym Triasie to obszar nizinny, również z płytkimi jeziorami i bagnami. W czasie suchych okresów wiele z tych zbiorników wodnych wysychało, częściowo lub całkowicie, pozostawiając tylko niewielkie oczka wody. Duże płazy, takie jak metopozaury i cyklotozaury, były w znacznym stopniu zależne od tego środowiska. Gdy w porze suchej woda zaczynała znikać, zwierzęta tłumnie gromadziły się w tych samych, coraz mniejszych zbiornikach, licząc, że przetrwają do następnych opadów deszczu. Z czasem rosło zagęszczenie organizmów, mnożyły się bakterie i w efekcie dochodziło do masowych śmierci, uduszenia, odwodnienia, zakażenia. Ciała szybko pokrywały się mułem, co sprzyjało fosylizacji. Jest też inna możliwość. Gwałtowne deszcze lub wezbrania rzek mogły przenosić masy martwych lub osłabionych zwierząt spływające z okolicy do jednego nisko położonego basenu. Takie zjawiska znane są z dzisiejszych terenów tropikalnych i półpustynnych. W wyniku jednej takiej powodzi zwierzęta, żywe i martwe, mogły zostać nagle zmyte i osadzone w jednym miejscu, gdzie potem uległy fosylizacji. To tłumaczyłoby nagromadzenie tych zmiksowanych ze sobą szczątków w warstwach bez wyraźnego porządku anatomicznego. I wydaje mi się, że ta teoria uchodzi za najbardziej potwierdzoną. Szczątki płazów często są porozrzucane, nieskładnie wymieszane, co sugeruje gwałtowne nagromadzenie martwych ciał. Kiedy płazy zdychały, gdzieś w wysychających kałużach, zapach zapewne przyciągał inne zwierzęta. Na pewno kręciły się tam mięsożercy, jak i roślinożercy, szukający resztek wysychających zbiorników wodnych. Niektóre z nich uchodzą za fascynujących przedstawicieli prehistorycznego świata, odkrytego w Polsce. Ten oto osobliwy gad pancerny żył w późnym Triasie, około 230 milionów lat temu, a jego szczątki, oprócz Krasiejowa, odnaleziono m.in. na terenie Lisowic. Swoim wyglądem przypomina coś pomiędzy dzisiejszym pancernikiem, krokodylem i dzikiem. Roślinożerca, a jego uzębienie i budowa pyska sugerują, że żywił się twardymi częściami roślin, korzeniami, bulwami i niską roślinnością. Mógł wykopywać jedzenie z miękkiego podłoża, korzystając z pazurów przednich łap oraz spłaszczonego dzioba. Wskazuje się także na możliwość zdolności kopania nor lub jam, co odróżnia go od innych przedstawicieli tzw. aetozaurów, czyli rodziny, do której należał ten gatunek. Jego pancerz wykazuje cechy, które mogły pełnić nie tylko funkcję obronną, ale też termoregulacyjną, jak u dzisiejszych gadów. Chociaż nie był dinozaurem, dzielił ekosystem z ich przodkami. I tak jak oni, też był świadkiem tych wszystkich cyklicznych, powtarzających się katastrof. A te katastrofy przez tysiące lat doprowadziły do powstania tego niesamowitego cmentarzyska, które dziś możesz zobaczyć na własne oczy.
Wystawa poświęcona odkryciom paleontologicznym z Krasiejowa, prezentująca zarówno oryginalne skamieniałości, jak i rekonstrukcje triasowych gadów i płazów, stała się jednym z najważniejszych filarów Warszawskiego Muzeum Ewolucji PAN. Rzeźby Marty Schubert trafiły do gotowych dioram zorganizowanych przez zespół PAN i znajdują się tam do dziś. Ale oczywiście to nie jedyne miejsce, gdzie możecie zobaczyć jej rzeźby dotyczące Krasiejowa. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Tutejsza ekspozycja o Krasiejowie żyje swoim rytmem, rośnie i ewoluuje. No i tutaj mogę się trochę pochwalić, mam w tym swoją skromną cegiełkę, ale efekty tej współpracy oraz opowieści o kilku mniej znanych, ale równie fascynujących mieszkańcach krasiejowskich wód zostawiam na następny raz. W tym budynku kryją się także prace Marty, które zabiorą nas w podróż jeszcze dalej w przeszłość, do czasów, gdy świat dopiero szykował się na pojawienie się zwierząt z Krasiejowa. Ale o nich porozmawiamy sobie w następnym filmie. Krasiejów jest tym niezwykłym miejscem, gdzie intensywne wykopaliska prowadzimy już od około 30 lat. I te wykopaliska cały czas tam trwają na bardzo dużą skalę i po tych 30 latach intensywnych badań, kilkudziesięciu publikacji naukowych, my wciąż znajdujemy zupełnie nowe gatunki dla nauki, znajdujemy nowe aspekty ich anatomii, fizjologii. Nasza wiedza o tym ekosystemie cały czas się powiększa i w zasadzie wciąż nie widać końca. Ja myślę, że Krasiejów stał się już legendą. W zeszłym roku minęło 25 lat od pierwszych takich wykopalisk studenckich na dużą skalę. Przez ten czas zebraliśmy tysiące skamieniałości. Dalsze prace wykopaliskowe już przejął Uniwersytet Opolski i cały czas je prowadzi. Myślę, że też niewiele jest takich miejsc w Europie, zwłaszcza jeśli chodzi o ten początek ery dinozaurów, o późny trias, kiedy to wszystko się dopiero rodziło, kiedy ewolucja dinozaurów w zasadzie się zaczęła. I też mam taki specjalny sentyment do Krasiejowa, bo udało mi się tam znaleźć najpierw pojedynczą tarczkę kostną, a później wspólnie znaleźliśmy niemal cały kompletny szkielet, czy kompletne szkielety gadów pancernych. I jak opisywałem tego gada, wtedy tylko czaszkę, to ponieważ to była moja praca, mogłem w zasadzie dowolnie nazwać, to był nowy gatunek tego gada i postanowiłem nazwać go na cześć mojej kochanej, pięknej żony, która zajmuje się naszymi dziećmi, jak ja jestem w terenie, a często bywam w terenie. I moja żona ma na imię Oleńka, więc nazywa się Stagonolapis Olenkę. I to jest, jak zawsze mówię, mój ulubiony dinozaur, chociaż to oczywiście nie jest dinozaur, ale dla dzieci, z którymi prowadzę zajęcia, to wszystko jedno. Więc to jest moja ulubiona skamieniałość i to, że w Krasiejowie rzeczywiście tak dużo się dzieje i cały czas trwają prace nad tymi skamieniałościami, które wtedy zebraliśmy, ciągle są zbierane nowe, jest dla mnie ogromną radością.